Cześć, mam węgierską żonę z pakistańskiej ubikacji. Historia prawdziwa. Cały czas rozmawiamy o raku. Jestem też na paru grupach związanych z nowotworami, a rak to nie jest nic pozytywnego, nic fajnego, nic, z czego można by się cieszyć. Dlatego pomyślałem, że zrobię taki odcinek na luzie. Jak wiecie, choruję na raka, ale to mnie nie zmieniło. Chcę być uśmiechnięty, chcę być zadowolony, chcę mieć pozytywną energię. Chciałbym Wam też trochę dać mojej pozytywnej energii i podzielić się z Wami moją historią, jak poznałem moją żonę. Mówiłem tą historię znajomym, członkom rodziny. Wszyscy byli z takim niedowierzaniem. Biorę też pod uwagę fakt, że moja walka z rakiem może się nie powieść, może się nie udać, a jednak chciałbym tą historię zostawić. Może komuś się spodoba, może się ktoś uśmiechnie, może ktoś będzie zadowolony. Mieszkam w Wielkiej Brytanii od 2014 roku i pracowałem przez ponad 5 lat jako opiekun medyczny. Moja koleżanka z pracy, która później została moją żoną, również. Ale przez pierwszy rok, mimo że pracowaliśmy w tej samej firmie, myśmy się nie widzieli ani razu. Gdzieś mniej więcej na jesień 2018 roku wydarzyło się tak, że mieliśmy wspólne zmiany. Na czym to polegało? Pracowałem w tak zwanym community care. Przepraszam za mój English, bardzo kiepski. Polegało to na tym, że jedzie się od domu do domu i w poszczególnych domach wykonuje się z góry ustalone zadania. Może to być sprzątanie, mogą to być zakupy, może to być przygotowanie posiłku, może to być umycie pacjenta, przygotowanie lekarstw. No mnóstwo rzeczy to może być. Niektóre wizyty były podwójne. To znaczy 2 opiekunów przyjeżdżało do jednego pacjenta. Nawet się zdarzało i potrójne wizyty, ale o tym za chwilę. Podwójna wizyta była u pacjenta, który nie chodzi. Jest leżący, ewentualnie porusza się na wózku inwalidzkim. Do takiego pacjenta przyjeżdżało 2 opiekunów. Zwykle. No chyba że były to tam jakieś zakupy trzeba było zrobić albo posprzątać, no to wtedy 1 opiekun. Natomiast jeśli coś trzeba było z tym pacjentem robić, no to już opiekunów musiało być 2. Jedna osoba na przykład nie mogła zmieniać pieluchy pacjentowi, który leży i nie jest w stanie się poruszyć. Do tego trzeba 2 ludzi. No i tak poznałem moją koleżankę z pracy, która później została moją żoną. Pamiętam do dzisiaj nasze pierwsze spotkanie. Przedstawiliśmy się, zapytałem z jakiego jest kraju. Ona mi powiedziała, że jest Węgierką. Taka śmieszna sytuacja, bo już wtedy do tego doszło. Moja żona, koleżanka z pracy wtedy, zapytała mnie, ile mam lat. Ja miałem wtedy 34 lata, miałem jakąś taką głupawkę, że dodawałem sobie 10 lat. Więc powiedziałem jej, że mam lat 44. Nawet teraz nie mam tylu lat. Zapytałem ją, ile ma lat. Ona wtedy miała 46. Odjęła sobie 6, powiedziała, że jest po 40. Czy około 40, jakoś takoś. Coś koło tego. No i nasze relacje były typowo koleżeńskie. Mieliśmy tam jakieś wspólne zmiany, coś myśmy tam robili. Nie iskrzyło, nie paliło, nie wiało miętą. Więc jak to się zaczęło? Zaczęło się to w ten sposób, że mieliśmy wizytę w pakistańskim domu w Wielkiej Brytanii. Dom, w którym mieszkali Pakistańczycy. Był tam taki młody chłopak o imieniu Ali. Zasadniczo nazwisko mogę powiedzieć, również Mahomet, bo połowa Pakistańczyków ma na nazwisko Mahomet albo na imię. Więc nie jest to zdrada żadnych danych osobowych. No i naszym zadaniem było przetransportowanie tego człowieka z pokoju dziennego do łazienki, posadzeniu go na kibelku i później przetransportowaniu go do łóżka. No i coś śmiesznego się wydarzyło. W łazience to była naprawdę bardzo duża łazienka, tam były 2 dźwigi,
do tego chłopaka, bo on nie chodził, nie poruszał się w żaden sposób. 2 dźwigi, mnóstwo uchwytów. No łazienka właściwie takiego zwykłego pokoju, bardzo dużo. Moja ówczesna koleżanka z pracy zatrzasła drzwi w łazience. W środku zostałem ja, pacjent i ona. Próbowała odblokować te drzwi, nie udało się. Próbuję drugi, trzeci raz, nie udało się. W końcu przyszła do mnie i powiedziała, żebym odblokował te drzwi, bo ona nie potrafi. Ja tak właściwie w głupocie, w żarcie totalnym powiedziałem spoko, okej, ale się umówi ze mną na kawę. Znaczy nie było słowo umówić, pójdzie ze mną na kawę. Czy spotkamy się na kawie, coś takiego. Ona się zgodziła. Ja te drzwi odblokowałem, skończyliśmy pracę. To była nasza ostatnia wizyta. Obydwoje kończyliśmy robotę, szliśmy do domu. No i pytam ją o tą kawę, nie? No i się zgodziła. Umówiliśmy dzień, umówiliśmy godzinę. No i się zaczęło. Jedna kawa, druga, trzecia. Przytulasek. Potem jakiś buziak i trzymanie za rączkę. No i aktualnie mam węgierską żonę. Polak, Węgier, 2 bratanki. Chociaż na Węgrzech to powiedzenie nie funkcjonuje. Jeśli im to przetłumaczycie, oni nie rozumieją, o co chodzi. Oni mają swoje powiedzenie. Polak, Węgier, przyjaciele. Lędziel, Modzior, Baratczok. Tak to się mówi. Ja po węgiersku nie mówię. Znam trochę zwrotów, ale to jest bardzo trudny język. No i tak w skrócie wygląda moja historia. Właściwie nasza historia. Moja i mojej węgierskiej żony. Miłość i sraczka. I tak dalej. Cóż tu dużo powiedzieć. Te wydarzenia miały miejsce na przełomie roku 2018-2019. Niedługo będziemy obchodzić 6. rocznicę bycia razem, a w kwietniu będzie 3. rocznica ślubu. Tak więc, jeśli mnie słucha jakiś kawaler, który nie potrafi sobie znaleźć żony, ani dziewczyny, chłopie, nie załamuj się. Nie wiesz, co cię w życiu spotka. Może cię spotka to, co mnie spotkało. Pójdziesz sobie do łazienki, wrócisz z żoną. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Wszystkiego dobrego. Cześć.